Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl, ale nadaję już z domu, bo jest praktycznie 22. Powiem Wam, że się zrobiła mała brędza ze względu na to, że mówiłem o challenge'u dotyczącego sklejania modelu czapla. Okazuje się, że czapla jest niedostępna. Jeżeli jest dostępna, no to jest to model dostępny z drugiej ręki. No i okazuje się, że te ceny poleciały w górę. Więc nie chciałbym, żebyście ponosili jakieś dodatkowe, horrendalne koszty związane z zakupem czapli. I myślę, że tutaj niegłupim pomysłem byłoby sklejanie, oczywiście również od firmy ZTS Plastic na ich 80. urodziny, na przykład modelu PZL P7A lub PZL P11C. Co byście na ten temat powiedzieli, bo te modele są dostępne w bardzo przystępnych cenach. Nawet ja ostatnio właśnie ściągnąłem do sklepu sporą ilość modeli ZTS Plastic. Zresztą jak wejdziecie na stronie głównej, praktycznie już są widoczne. Więc piszcie po prostu w komentarzach, czy to ma być PZL P7, P11, czy może jakiś inny model. Ja się boję, że na przykład jeżeli weźmiemy RWD, bez względu który, czy to będzie 5, 6 czy 8, no to może okazać się, nie, 8 nie zrobili, 5 lub 6, to powiem Wam, że może być to dla wielu osób wyzwanie, a nie o taki challenge mi chodzi. Chciałbym, żeby jednak to był challenge, który sprawi frajdę. Myślę, że PZL P7 lub P11 każdy da radę skleić. Nie powinien on sprawić jakiegoś ogromnego oczywiście kłopotu. I trzymamy się dalej tego, że sklejamy model prosto z pudełka. Następnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek modyfikacje, to nie używamy żadnych modyfikacji komercyjnych dostępnych na rynku. Jeżeli już, to tylko i wyłącznie własnoręcznie wykonane. Modyfikacje z metalu, z tworzywa sztucznego, no co sobie tam wymyślicie, może być nawet z papieru, z kartonu, z nitki. Więc co na ten temat sądzicie, jeżeli chodzi o challenge dotyczący właśnie ZTS Plastic? No niestety czapla przepadła już, nie będziemy mieli tej czapli, która no, legendarnej tak naprawdę. No i rozmawiałem z ZTS Plastic, ta czapla już nie będzie nigdy wznowiona. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, o tym nowym pomyśle, bo tak jak mówię, PZL P7 i P11 jest dostępny. P11 nawet jest dostępny w dwóch malowaniach. Jeden to jest standardowe wrześniowe malowanie, a drugi jest tak zwana PZL łaciata i tam jest chyba biała trójka, z tego co pamiętam, więc spokojnie można ten też model wykorzystać. Na pewno malowanie jest dużo ciekawsze od tego wrześniowego. Moi mili, no czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że ta wiadomość jednych może zmartwi, drugich ucieszy, bo niektórzy może jak usłyszeli czapla, to po prostu z krzykiem uciekli do innego pokoju. Fajnie by było, gdybyście pisali w komentarzach. Zachęcam Was do tego i pamiętajcie o łapkach w górę, bo YouTube teraz szaleje. Mają być łapki w górę, komentarze i najlepiej, żebyście oglądali na telewizorze. Tak, takie nowe standardy wchodzą. Ciekawe, co jeszcze ciekawego wprowadzą. No i posłuchajcie, wszedł dubbing. Ja mam niesamowitą polewkę, jeżeli chodzi o dubbing. Zobaczcie, włączcie sobie dubbing, bo to, że są napisy w kilku językach, to jest jedno, ale teraz w Stanach jest testowany dubbing i powiem Wam, że jest masa przeciwników, masa zwolenników dubbingu. No ciekaw jestem też, co sądzicie o tym dubbingu. Już w dwóch filmach jest. Ten będzie trzeci film, gdzie będzie dostępny dubbing. To co? Komentujcie. No i pamiętajcie, łapki w górę. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale,
Podoba Ci się on? Chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem? Zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.